Longjing albo Lungqing albo Smocza Studnia to herbata, która znajduje się na samym szczycie Wielkiej Dziesiątki chińskich herbat. Która to Wielka Dziesiątka chińskich herbat prezentuje 10 najbardziej znanych i promowanych herbat w Chinach. A Chiny mają bardzo dużo herbaty i bardzo dużą kulturę herbacianą, a pierwsze miejsce na tej dziesiątce to właściwie najpopularniejsza herbata świata. Chyba można tak powiedzieć. Więc dziś najpopularniejsza zielona herbata na świecie. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Herbata Longjing to herbata zielona, która jest produkowana w Zhejiang, czyli w prowincji, w której znajduje się słynne jezioro. Jezioro, które jest wielką atrakcją turystyczną w Chinach. Jezioro, które ma kilka swoich takich najpiękniejszych scenerii, które trzeba koniecznie obejrzeć o konkretnych porach roku czy porach dnia. Krótko mówiąc, jest to miejsce, z którego Chińczycy są dumni, do którego sami jeżdżą, gdzie robią sobie zdjęcia i którym się po prostu chwalą na całym świecie. I tam znajduje się świątynia, oczywiście nie w jeziorze, nad jeziorem, znajduje się świątynia buddyjska, a wokół niej krzewy herbaciane, 18. No i właśnie tutaj zaczynają się już dwie historie. Jedna opowiada o cesarzu z czasów dynastii Song, który się tam zapuścił i który zobaczył zbieraczki herbaciane przy pracy, które właśnie zbierały najmłodsze listki krzewów herbacianych, zupełnie jak na telewizyjnej reklamie, obrywały w piękną pogodę, piękne same były i zrywały te piękne, soczyste, świeże listeczki. No i cesarz był tak zachwycony całą tą sytuacją, że się przyłączył do zbioru i również zaczął obrywać te listki. No, legenda mówi, że zachorowała cesarzowa i właśnie w tym momencie dotarła ta wiadomość do cesarza. On szybko to, co w rękach miał, wsadził za pazuchę, albo w zanadrze, albo do kieszeni. Generalnie w tamtych czasach kieszeni nie było, więc raczej tę wersję legendy skreślamy, a pazucha i zanadrze, mi się bardziej podoba słowo zanadrze, więc ja będę mówił zanadrze. Więc wsadza za to cesarz garść tych liści świeżutkich w swoje zanadrze, dopada konia, no i galopuje. No i w czasie galopu owo zanadrze ugniata te liście do tego stopnia, że robią się zupełnie płaskie. Kiedy dociera do pałacu, cesarzowa od razu czuje ten zapach i pyta go, co to tak pachnie herbatą. No on przypomniał sobie, że w tym swoim zanadrzu ma te liście herbaciane i mówi, że przywiózł cesarzowej właśnie słynną, fantastyczną herbatę z tamtych stron, która ją uleczy. No i rzeczywiście zaparzył tę herbatę i ta herbata uleczyła cesarzową i tutaj się pojawia znowu odnoga tej historii, ponieważ niektórzy twierdzą, że cesarzowa pochodziła z tamtego regionu i cierpiała z tęsknoty, rozchorowała się i właśnie ta herbata przypomniała jej miejsce, z którego pochodziła i tak jakby ukoiła jej tęsknotę. No a inni przypisują tej herbacie po prostu właściwości prozdrowotne. Bardziej prawdopodobna historia, właściwie ta, która jest prawdziwa, bo dalej oczywiście cesarz zachwycony działaniem herbaty przejmuje kuratelę nad tymi 18 krzewami i żąda daniny herbacianej na dwór właśnie z tych krzewów. Ta bardziej prawdopodobna wersja mówi o cesarzu, który już jednak był z dynastii Qin i to jest bardziej prawdopodobne, bo wtedy już się herbatę parzyło właśnie w postaci liściastej, więc on po prostu został tam poczęstowany tą herbatą i tak się nią zachwycił, że z tych 18 krzewów zażądał właśnie daniny na dwór, no i to uczyniło tę herbatę słynną i to uczyniło tę herbatę podrabianą, ponieważ siłą rzeczy z 18 krzewów nie starczyłoby dla wszystkich. Nie wiem, czy na apetyt samego cesarza by wystarczyło. Więc zaczęto klonować krzewy oryginalne i sadzać w różnych miejscach. No oczywiście im bliżej oryginalnego terroir, tym lepiej i tym lepsza herbata. No ale ostatecznie całe jezioro wokoło obrośnięto herbatą i miejscowe wioski okoliczne zaczęły ją produkować na szeroką skalę. Stąd właściwie tego oryginalnego, całkiem oryginalnego, nie możemy się chyba napić z tych 18 krzewów. No ale Smocza Studnia produkowana jest w tych różnych wioskach. Za najlepszą uchodzi wioska Shifeng, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to zwróćcie uwagę, czy jest to wioska Shifeng, bo z nad Jeziora Zachodniego to właściwie większość tych Longjingów się szczyci, aczkolwiek produkowana jest też ta herbata w innych prowincjach, a nawet w innych krajach, więc trzeba zwrócić na to uwagę i trzeba postrzegać tę herbatę jako po prostu styl herbaty, no i zbliżać się do oryginału.
Herbata o bardzo charakterystycznych, płaskich, żółtawych listkach. Produkowana jest w ten sposób, że oczywiście nikt nie ugniata jej w zanadrzu. Jest ona wiądnięta, a potem podprażana na wokach. I tutaj mówimy oczywiście o ręcznej obróbce, takiej ortodoksyjnej. Generalnie robi się to w ten sposób, że mistrz herbaciany dociska przy każdym podrzuceniu liści na wielkim, gorącym woku, dociska je właśnie do powierzchni tego woka. Jest to szalenie trudne, bo wok ten jest rozgrzany do 200 stopni Celsjusza, no i niestety możemy spalić albo dłoń, albo herbatę. Ona jest lekko żółtawa właśnie dlatego, że jest nieco tak przypieczona, to jest pożądana cecha. Normalnie zielona herbata nie powinna mieć żółtych akcentów. Smocza studnia jest wyjątkiem, tutaj jak najbardziej jest to dobrze widziane, a tę płaskość uzyskujemy dzięki właśnie zręczności mistrza. I można by powiedzieć, że im bardziej równomierne i bardziej płaskie liście i w bardziej takim oliwkowym, żółtawym odcieniu, tym lepiej dla samej herbaty. Jest produkowana z najmłodszych pączków. Zbiera się je wczesną wiosną i powinny być pokryte puszkiem, ktoś powie. A no właśnie jest proces, w którym się suszy już spłaszczone i podgrzane liście, no i tam się pozbywamy zupełnie tego puszku, więc tak, byłby, ale go nie ma. Niemniej właśnie takie małe, puchate listeczki zbieramy i one muszą, no właśnie, być zebrane jak najszybciej. Tak właściwie potrzebujemy około 60 000 takich zebranych listeczków na 1 kg gotowej herbaty suchej, więc jest to ogromna praca. I najcenniejsza herbata Longjing to właśnie jest ta, która pochodzi sprzed święta czystej jasności, czyli właściwie już niedługo, bo mamy to na początku maja. Generalnie jest to święto zmarłych, ale troszeczkę się zbiega z okresem, kiedy zbieramy herbatę. I wtedy cesarz dostawał już na dwór pierwszą herbatę z tego roku. Święto właśnie Qinminjie jest terminem, gdzie kończy się taka najdroższa herbata i chcemy jej zrobić jak najwięcej, bo mniej więcej 1/4 całej produkcji jest właśnie robiona przed tym świętem, ale tutaj wkraczamy niestety w nowoczesność, ponieważ od lat 50. używa się innego kultywaru do produkcji smoczej studni. Jest to słynny Longjing 43, no i on troszeczkę wcześniej owocuje, złe słowo, wcześniej daje plon, już wcześniej pojawiają się te listki i niektórzy twierdzą, że wcale nie jego fantastyczna jakość zadecydowała o jego popularności, tylko właśnie to, że wcześniej zaczyna puszczać liście wiosną i możemy więcej tej najdroższej herbaty wyprodukować przed tym świętem. Stąd właściwie większość herbaty jest już produkowana w ten sposób, ale oryginalnie z tych 18 krzewów także jeszcze się produkuje. Następnie herbata jest oczywiście pakowana, rozsyłana, sprzedawana i parzona. Jak ją parzyć? Generalnie dość prosto. Możemy, tak jak zawsze mówimy, zrobić tak, żeby nam smakowało. Czyli jeżeli macie jakiś swój ulubiony sposób parzenia zielonej herbaty, parzcie i cieszcie się nią. Tradycyjnie w stylu zachodnim używamy około 2 do 3 gramów na każde 120 ml wody. Parzymy wodą w temperaturze 75-80 stopni, około 2-3 minut. Jeżeli chcemy zrobić to bardziej wschodnio, możemy zrobić dwukrotność dozy liści herbacianych, podnieść nawet temperaturę o jakieś 5 stopni, tak około 85 i parzymy oczywiście króciutko do 30 sekund. Parzymy wielokrotnie. Ciekawostka, bardzo w Zhejiang popularny jest sposób picia, który nazywa się Grandpa Style, który już pewnie nieraz widzieliście. Parzy się po prostu w szklance i zupełnie nie odcedza liści. Tutaj wsypujemy liście, zalewamy wodą, upijamy. Jeżeli robi się gorzkie, dolewamy więcej wody. Jeżeli robi się słabe, dosypujemy więcej liści i właśnie dzięki temu, że liście Longjinga są równomierne i duże, nadają się świetnie do tego typu parzenia, ale właściwie każda metoda jest dobra, żeby cieszyć się pysznym naparem z charakterystyczną nutką orzechów. Jest to taka cecha rozpoznawcza, można by więc powiedzieć, tej herbaty. Na zakończenie, dlaczego w ogóle smocza studnia? Ciekawostka. Najlepsza woda do parzenia tej herbaty pochodzi ze studni smoczej, która w sumie nazywa się tak dlatego, że źródlana woda ma zupełnie inne parametry niż deszczowa i kiedy do tego źródła spływa woda deszczowa, to ona dość słabo miesza się z tą źródlaną, przez co powstają smugi i wiry i ludzie uważali, że w tym źródle żyje po prostu smok, który się tam w tej wodzie wije. Stąd smocza studnia. Myślę, że niektórzy do dziś wierzą, że smok mieszka w smoczej studni. Na pewno robi się tam świetną herbatę. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl